Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Było dużo teorii, witam Cię Tomeczku. Witaj Pawle. Ale teraz jesteśmy na polu. W rzeczywistych warunkach sprawdzamy, czy maszyna faktycznie zdaje egzamin. Mówimy o pilniku firmy Monosem. Tomeczku, jakie wrażenia polowe? No jesteśmy na bardzo wiecznym polu dzisiaj. Głowy nam tutaj urywa. Trochę tak. Pilnik mamy 12-rzędowy, Dokładnie. wyposażony w różne komponenty. To jest ten najbardziej wyposażony. Tak, to jest ten najbardziej wyposażony. Mamy tutaj kamerę 3D, mamy tutaj też section control na zasadzie podnoszenia hydraulicznego sekcji pielących. To jest mamy bardzo mnóstwo istotne. wyposażenia, o którym też możemy tutaj opowiedzieć parę słów. Postaramy się jak najwięcej Wam właśnie przekazać, bo to jest też właśnie taki ciekawy, bo to jest section control, czyli mamy różne metody siewu, czasami mamy kliny, nie kliny, no nie wszystkie pola są takie ładne, układne, gdzie można bardzo prosto to zrobić. Tu jednak section control przyda się i na pewno rolnik będzie bardzo zadowolony z użytkowania, bo to jest duża wygoda, mniej strat, dokładne pielenie. Tak. Tutaj rolnik siał 6-rzędowym silnikiem punktowym, Bardzo dobrze, że to właśnie powiedziałeś. a my mamy pilnik 12-rzędowy. I było ryzyko, Było że ryzyko, może być coś nie tak. Że to się gdzieś tam rozjedzie, albo te rządki jedne będą powiedzmy wyższe, niższe, nawet tutaj gleby będzie więcej lub mniej pomiędzy Dokładnie rzędami. tak. I trzeba Ale- będzie za każdym razem doregulowywać te sekcje. Ale rolnik był bardzo precyzyjny. Ma ciągnik z nawigacją. Tak, ma ciągnik z nawigacją bardzo dokładną, bo to jest nawigacja z anteną RTK, taka kilkucentymetrowa. Tu już mówimy o centymetrach, ale też powiedzmy sobie szczerze, tu chodzi o te centymetry. W siewie punktowym te centymetry mają znaczenie, a w uprawie buraka to już jest w ogóle bardzo istotne, bo żeby burak prawidłowo się rozwijał, to jednak zachowanie tej precyzji siewu jest bardzo istotne. Mamy do czynienia z 6-rzędowym siewnikiem i było takie ryzyko, że jeżeli wejdziemy 12-rzędowym, to może się to różnie zachowywać. Bardzo istotne to, co żeśmy już na samym początku tutaj na tym polu jak byliśmy, ustawienie i regulacji. Tak jest. Są podstawowe regulacje. Może pokażmy Podejdźmy, tutaj właśnie, sekcję Tomek. pielącą. Z takich podstawowych regulacji, które na polu tutaj dzisiaj przeprowadzaliśmy od rana, sporo, to jest oczywiście regulacja głębokości roboczej za pomocą tej dźwigni, Tak jest. która nam reguluje głębokość roboczą tutaj tych elementów roboczych. Tu mamy z tą tymi sekcję gęsiostopami. skrajną, więc tutaj są Tu jest akurat skrajna, 3. tutaj mamy centralne sekcje, gdzie mamy tutaj 3 zęby, tutaj mamy 2 zęby pielące. I teraz zobaczmy, co mamy jeszcze na tej sekcji. Mamy tutaj talerze, które dzisiaj unieśliśmy, żeby nam Tak, ale ten bardzo burak już istotne. Burak jest bardzo już dosyć rozwinięty. rozwinięty, więc nie I chcemy mogłyby niszczyć talerze też. uszkadzać liście buraka, Liście. obcinać, nie obcinać, Tak. a te liście są tym najcenniejszym źródłem, które będzie budowało korzeń. Tak jest. Potem mamy gwiazdy pielące, które nam też tutaj pielą już na samym rzędzie. Tutaj oczywiście te gwiazdy można ustawić wielorako, głębiej, płyciej, bliżej rośliny, dalej rośliny. Im bardziej precyzyjnie prowadzimy maszynę, tym możemy się pokusić o bliższą pracę gwiazd z samego buraka, że nam tego nic tam nie powyrywa. Na pewno jest jedna rzecz, bo tu był bardzo istotna kwestia, że sialiśmy siewnikiem 6-rzędowym, a jedziemy maszyną 12-rzędową. I to ryzyko ewentualnego przesunięcia mimo GPS-u niestety daje taki efekt, że staramy się zoptymalizować parametr bliskości pracy elementów roboczych. Gdyby to było 12×12, to już też tutaj po konsultacjach z użytkownikami tego pola już żeśmy doszli do wniosku, że może by było nawet lepiej, żeby nawet bliżej rośliny mogły te elementy pracować. Tak jest. Poza tym też kołami ciągnika też jedziemy po tych samych śladach, jeżeli jest 12×12. Dokładnie. Pamiętajmy też, że burak 45 cm stawu między rzędami, też wymaga, żeby opony na ciągniku były węższe, nie 700 na przykład. Dokładnie. Bo tej uprawy by potem nie było. Jest jedna rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, bo powiedzmy sobie szczerze, pielniki jako baza ta podstawowa, to jest bardzo znana konstrukcja od bardzo wielu lat funkcjonująca w świecie, coraz bardziej wraca, szczególnie jeżeli ktoś chce ekologiczne rolnictwo prowadzić. Tu nawet też się pytałem, jaka jest częstotliwość tej pracy. Oni
generalnie rolnik deklarował, że 3 razy wjeżdża na pole z zabiegiem pielenia pielnikiem, bo użytkuje sobie inną maszynę, którą tak powiedzmy dostosował w warunkach takich swoich. I było zawsze takie pytanie, czy te dodatkowe elementy, które w ostatnich latach się pojawiły, czy właśnie te gwiazdy, które są, czy one będą sprawdzały się właśnie w takich warunkach polowych i dadzą efekt. Naprawdę przyznaję się, że jak miałem wątpliwości, to zostały one rozwiane, bo też właśnie warto zwrócić uwagę. Tu widzimy, że pole jest zachwaszczone. To nie jest tutaj eksperyment na czymś, co było czyste, gdzie tutaj była stosowana chemia, ale już na samej maszynie, to jest trochę udeptane, że będzie bardziej widać tutaj, właśnie widać, jak tutaj pracuje, nie? Że rośliny są powycinane. To jest... Bo pamiętajmy, że mamy tutaj pracę między rzędami oraz na rzędach. I gdyby ten burak był mniej oczywiście tutaj rozwinięty, można by na przykład zamiast tutaj tych gęsiostópek zastosować nóż podcinający. Wtedy Tak jest. też inaczej to pracuje, Tak. inaczej to się I zresztą zachowuje. taka też są zalecenia użytkowe i agrotechniczne, żeby tę tak zwaną pierwszą pracę na tych najniższych roślinach robić właśnie nie tym gęsiostópką, tylko nożem skrajnym, lewym i prawym, bo to wtedy jest lewy i prawy. Tak jest. Tutaj mamy też zgrzebło. Ono nam bardzo ładnie wyciąga te chwasty, Tak. między rzędami oczywiście, Tak. i nam obraca te korzenie do góry. Tutaj to też widać na tym. I one potem sobie, jak przyjdzie słońce, wyschną. I już nie będą miały siły Dokładnie, bo ponownego to jest też właśnie bardzo ważne. Ale rozrostu. też żeśmy poza kadrem pytali, z uwagi na to, że akurat mamy rolnika, który użytkuje tego typu maszyny, że wartością taką bardzo mocno akcentowaną przez niego jest to, że jednak spulchnienie, to zwiększenie absorpcji wody, gdzie w Wielkopolsce tej wody zawsze nam brakuje. Mamy oczywiście teraz okres taki, że jest przekropny, ale to są małe ilości, to jest tam 2, 5, 10 góra milimetrów deszczu. Powinno być więcej. Ale przez to, że właśnie ziemia jest sucha, lepiej chłonie, głębiej woda wchodzi do korzenia. Tak jest. I też jest bardzo istotne, że rozwój systemu korzeniowego, a korzeń buraka no jest tym owocem, który przyniesie nam ewentualne potencjalne pieniądze, będzie się lepiej rozwijał. I to nie jest tylko czyste odchwaszczanie, tak jakby to robiła tylko chemia. No jest to zabieg pielęgnacyjny. Dokładnie tak. Im mniej Dokładnie chemii, tym tak. lepiej. Im Dokładnie więcej mechaniki, tym być może też lepiej. Tak, bo też były My właśnie idziemy bardziej właśnie w tym dyskusje kierunku. właśnie poza kadrem, ile czego tutaj by było, nie? No jeżeli ja opryskiwacz, no podejrzewam, że też bym musiał wjechać ze 2 razy, No tak. nie? 3 razy, dużo, niedużo, ale jest to produkt ekologiczny i coraz bardziej wszyscy użytkownicy wymagają, no pardon, może nie użytkownicy, tylko ci beneficjenci produktów rolnych wyprodukowanych na polu, jednak oczekują tej ekologii. Może nie zawsze ją dobrze rozumieją, ale chcą mieć produkt najbezpieczniejszy z punktu widzenia zdrowotnego, ekologicznego i to jest przyszłość, która naprawdę z kopyta zaczyna wchodzić i krzyczeć, że to warto mieć. Możemy dodać jeszcze jedną rzecz. Tutaj mamy pielnik 12-rzędowy, bo mamy go z kamerą, mamy go naprawdę bardzo Tak, bo dobrze chodziło wyposażonego. pokazać wszystkie możliwości, jakie to Natomiast może te mieć. pielniki 6-rzędowe, nawet już bez żadnej kamery, bez jakichś tam dodatkowych systemów, one też funkcjonują, bardzo dobrze Tak, funkcjonują. dokładnie I po tak. 6-rzędowym siewniku, 6-rzędowy pielnik to jest idealne rozwiązanie mechaniczne. Zupełnie inne koszty, Tak. bo to wtedy nie są drogie maszyny, bo powiedzmy sobie szczerze, elektronika nadal jednak ma stosunkowo wysoką cenę. Ja bym pokusił się nawet o jedno takie stwierdzenie, że w ciągniku wystarczy nawigacja precyzyjna, optymalnie zrobiony siew i potem tym samym ciągnikiem ciągniemy pielnik. Tak, Musi być efekt. tylko że też powiedzmy sobie szczerze, kamera czy te różne inne dodatkowe rzeczy, które tutaj są zamontowane, to jest, jeżeli ktoś prowadzi usługi, nie usługi, To to tak, może to tak. spotkać się z różnymi warunkami Tak. polowymi i wtedy nagle się okazuje, że te rzeczy są tą wartością dodaną, którą dają nam dodatkową gwarancję Tak jest. przy dobrym kalibrowaniu, ale to, co też żeśmy ustalili, że ten proces regulacyjny, proces ustawiania jest niesamowicie istotny Tak. i naprawdę należy się Tak, przyłożyć. bo mamy ustawienia mechaniczne. Pamiętajmy o tym, że mechaniczne też musimy ustawić, bo kamera Dokładnie nam tak. może super poprowadzić, ale jeżeli gwiazdy zbyt blisko buraka ustawimy, no to będzie
przesiew buraków za jakiś czas. Także widzicie, warunki polowe nie są nam obce, staramy się sprawdzać to, co oferujemy, właśnie po to, żebyście mogli skorzystać z tej najnowocześniejszej technologii, ale tej też, która jest w prostszym wykonaniu, byście mogli się cieszyć i wprowadzać coś, co może Wam przynieść korzyści i podnieść Waszą atrakcyjność na rynku. To jest bardzo istotne, zwracajmy na to uwagę, bo taki jest obecnie kierunek. Dziękuję Tomku za spotkanie na Dziękuję polu. bardzo. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że kolejne materiały, te takie właśnie polowe, pokażą rzeczywistość, tą, która na nas czeka albo jest przed nami. Zapraszam. Trzymajcie się.